Na okładce 9 zamaskowanych kolesi w czerwonych kombinezonach, nad nimi logo zespołu. To na początku XXI wieku robiło wrażenie i przykuwało uwagę. Moją przykuło na tyle, że kupiłem sobie kasetę, z którą nie rozstawałem się następne pół roku. A płytą tą jest Slipknot, Slipknot. Zespół powstał w Des Moines w stanie Iowa w USA, o którym zawsze mówili i śpiewali, że to totalna dziura. Najpierw nazywali się Melt, potem zmienili nazwę na Peak System, aż w końcu ostała się nazwa Slipknot. W 1995 nagrywają pierwszy album Make Fit Kill Repeat, a w 1997 dołącza do nich Corey Taylor i w 1999 pod okiem Rossa Robinsona nagrywają płytę Slipknot. Muzyka chłopaków zaliczana jest do nu metalu, jest to połączenie Korna, Limp Bizkit razem z wściekłością Slayera czy Fear Factory. Zresztą patrząc na producenta nie ma co się dziwić, ponieważ spod jego palców wychodzą jednak bardzo tłusto brzmiące albumy w stylu takich kultowych rzeczy jak na przykład Sepultura, Roots. Na mnie w tamtym okresie zrobili niesamowite wrażenie. Ich image, cyfry zamiast ksyw, kody kreskowe na czerwonych kombinezonach i nieodłączny atrybut maski. To wszystko było niespotykane. A na płycie, która jest dość ostra, znajduje się sporo hitów. Zresztą dostali za nią platynową płytę za sprzedaż ponad 1 miliona albumów. Jak to bywa w nu metalu, brzmienie na płycie jest mega ciężkie, gitary bardziej stawiają na rytm niż na melodię. Poza perkusją mamy 2 kolesi naparzających w kotły i inne perkusjonalia, co jeszcze wzmaga ciężar brzmienia. Mamy również różne samplery i DJ-a, który sobie skreczuje w różnych tam momentach. Jest tu ostro, dynamicznie, energetycznie. Corey również nie szczędzi swoich strun głosowych, ale co jakiś czas potrafi zaśpiewać czystym wokalem, który ma całkiem korekt. Na pewno muzycznie jest to połączenie kora, industrialu, defu, trochę tu thrashu. Słychać wpływy takich kapel jak Machine Head, tylko podlane jest to większą szybkością i większą psychozą. Dla mnie, jak mawiają nosacze, płyta jest prima sort. Chłopaki na płycie nie dają chwili wytchnienia. Tu wszystko aż kipi od energii, jest skondensowane. A elektroniczne wstawki i różne smaczki to nie jest miłe dla ucha umpa, tylko prawdziwe skreczowanie mózgu. Muzyka Slipknot z jednej strony jest psychiczna i chora, z drugiej strony pełna czystej energii i czadu. Dla ludzi z obłędem w oczach jak ula. Wiecie co? Ja nie szukałem, a znalazłem. I zaraz sobie włączę po 25 latach ten album i poszaleję. Przejdźmy teraz do przesłuchania fragmentów płyty. Już pierwszy kawałek Sick atakuje nas nawałem perkusji i krzykiem wokalisty oraz tekstem, który pokazuje stosunek zespołu do całego świata. Ostro, bezkompromisowo i do przodu. A-list to samplery z niemalże defowymi gitarami i chorym psychicznie wokalem pokazują nam, że lekko nie będzie. Pierwszy hicior na płycie Wait and Bleed z czystym wokalem na początku, który przemienia się w maniakalny krzyk, do tego gęste samplery, które rozwalają wszystko doszczętnie. I najbardziej znany ze swojej przebojowości kawałek Spit It Out, w którym mamy nawet takie bity porównywalne do Prodigy. Do tego kawałka został zrealizowany psychodeliczno-psychiczny teledysk. A teraz zapraszam do obejrzenia energetycznego występu Slipknota, który odbył się w łódzkiej Atlas Arenie w 2015 roku w czerwcu.
Obejrzyjmy teraz tradycyjnie okładkę oraz wkładkę. Na okładce mamy to kapitalne zdjęcie chłopaków w maskach i czerwonych kombinezonach, a nad nimi logo Slipknot. Podłużna wkładka jest podzielona na 4 sekcje. Z jednej strony mamy zdjęcie chłopaków, tym razem w niebieskich kombinezonach, wyglądają jakby z psychiatryka i taki bardzo ładny ich tekst z jednego kawałka: fuck it all, fuck this world, fuck everything that you stand for. W kolejnej sekcji mamy 9 zdjęć chłopaków na tle jakiegoś elewatora. Na drugiej stronie na czarno-białym tle, na tle logotypu Slipknota i ich zdjęcia, mamy wydrukowane teksty utworów oraz skład zespołu. Na płycie CD mamy na czerwono rentgen czaszki, w przełyku logo Slipknota oraz numer kodu kreskowego, nazwę zespołu oraz logo wydawcy. Na tyle pudełka mamy wyszczególnione tytuły utworów oraz tabliczkę Ouija do wywoływania duchów. Pewnie wielu z Was zdziwiło, że umieściłem tutaj ten album. Jednak w tamtym czasie w zalewie kornopodobnych zespołów oni pokazali, że można pięknie przywalić skopa w ryj. Do tego stworzyli swój imidż, który mi się spodobał. Więc nie patrząc na ewentualną krytykę, ja jestem na tak. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!